Kami sekarang ada di Hamburg. Ini adalah suasana bandara Hamburg. Sini tuh ada self check-in-nya. Tinggal taruh koper kalian, lalu scan. Ya, oh seperti ini. Ayo teman-teman, mari kita ke McDonald's karena aku belum sarapan. Pesan ada burger, milkshake, dan french fries atau kentang goreng. Kita akan ke Roma, Italia. Nah, sekarang kita ingin berangkat. Ini udah persiapan untuk take off. Nah, kalian lihat teman-teman, itu dia sedang membersihkan sayap pesawat supaya tidak terjadi kecelakaan atau yang tidak diinginkan. Welcome to Italy. A few moments later. Wah, cuaca di sini sangat menyenangkan, sama sekali nggak dingin, malah terasa hangat. Suhunya sekitar entahlah mungkin 16 derajat Celcius, ya yang jelas jauh lebih baik daripada cuaca di Jerman saat ini. Finally, kita udah sampai di depan hotel kami. Ini dia hotel kami, teman-teman. Nah, rencana itu kita ingin unpack semua perabotan kami. Setelah itu kami ingin pergi ke toko skincare atau DM Store ya namanya. Kami udah sampai. Inilah hotel kami. Hotel yang kami tempati di Roma, Italia. Seperti ini. Itemnya sangat klasik. Seperti ini. Oke. Setelah kami masuk di ruangan atau kamarnya, kami akan room tour. Ini adalah peta kota Roma. Kalian lihat seperti ini. Oke. Ini dia teman-teman kamar kami. Zaczynamy dzień drugi we Włoszech. Zacznę od małego room touru. Seperti ini. Wow, klasik ya. Ini apa? Oh, meja. Mari kita lihat pemandangan di luar. Ini ada balkon nih. Dosyć skromnie, ale Di sini w dobrym ada standardzie i blisko centrum. kamar mandi, Mamy toilet. bardzo blisko do Koloseum. Ini udah berada di Colosseum. Inilah penampakan di belakang saya. Sangat cantik ya teman-teman. W Rzymie możemy zobaczyć takie fontanny z wodą. Bardzo przydatne, jeśli jesteśmy spragnieni. Dobra, świeża woda. Teraz idziemy na śniadanie. I tutaj też mamy bazylikę, do której zmierzam. Aż zobaczymy, czy uda się nagrać coś w środku. Z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. Wszystko jasne, muszę iść z drugiej strony. Tutaj za mną są jakieś służby specjalne. Dobra. Idziemy naokoło tej bazyliki. Idę teraz do kolejnej bazyliki. W tamtej bazylice odbywała się modlitwa, więc nie nagrywałem nic w środku. Zobaczymy, może w następnej uda się coś nagrać. Mam jakieś 18 minut spacerem, więc niedaleko. Tak się prezentują uliczki w Rzymie. Całkiem ładnie i czysto. Co prawda ulice są naprawdę wąskie. Obok mojego hotelu znajduje się bazylika, więc postanowiłem zobaczyć, jak wygląda. Widać, że trwają jakieś renowacje. Okej, jestem już z drugiej strony.
I widzę tutaj jakąś budkę i barierki. Chyba trzeba przejść tam przez kontrolę. Wow. Jest naprawdę pięknie w tym Rzymie. Spójrzcie na te posągi. Niesamowite, naprawdę. Wow, bardzo dużo tych zdobień. Jaki detal. Zobaczę, czy można nagrywać w środku. Tutaj mamy tabliczkę. To jest katedra papieża. Każdy, kto tutaj wchodzi, powinien mieć odpowiednie ubranie do tego świętego miejsca. W środku można nagrywać. Widzę, ludzie robią zdjęcia. Wow. Ale klimat. Nie wierzę, że tu jestem. Spójrzcie na to. Tutaj mamy jakąś rzeźbę i ludzie rzucają tutaj pieniądze, jak widać. Są złotówki, dolary i różne inne waluty. Wow! Statua di San Giovanni Battista, tomba di Papa Martino. Jesteśmy już przed Koloseum. Tutaj widzę bramki. Bilety już kupiliśmy online, więc powinniśmy wejść bez problemu. A few moments later. W środku Koloseum też mamy tutaj jakieś zabytkowe wazy i naczynia z czasów starożytnych, które udało się odzyskać. Mamy jakąś mini rzeźbę Koloseum. Hari ini aku lagi ada di salah satu keajaiban dunia yang ikonik banget, yaitu Colosseum di Roma. Begitu masuk ke dalam lorong-lorong batu kunonya, rasanya benar-benar kayak kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Lihat deh detail ukiran dan peninggalan batunya. Masih kelihatan sangat megah dan rapi. Di sini juga ada banyak papan edukasi yang menceritakan struktur bangunan dan bagaimana sejarahnya dulu dibuat. Dan ini dia pemandangan utamanya, area arena Colosseum yang sangat megah dari ketinggian. Luar biasa banget bukan? Pengalaman yang benar-benar wajib kamu rasain minimal sekali seumur hidup. Tak wygląda Koloseum z góry. Można zobaczyć, co się znajdowało pod areną. Tunele. Tam jest kawałek areny. A tutaj mamy trybuny. Chciałbym się cofnąć w czasie i zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Zaraz będziemy szli do kolejnej atrakcji. Ja jeszcze tutaj chcę pokazać wam, jak to wygląda wokół. Tutaj są zachowane jakieś pojedyncze elementy kolumn. Tutaj również możemy sobie przejść dookoła. Tutaj idzie moja żona. How you like it, Sajanku? Good. I like it. Pretty. Zaraz będziemy się kierować do wyjścia. Weszliśmy teraz na górny poziom Koloseum. Jest tu bardzo dużo ludzi. A to jest luty, czyli to nie jest szczyt sezonu. To nie wyobrażam sobie, co tu jest na przykład w wakacje w czasie lata. No tutaj jest trochę mniej ludzi. Można spróbować podejść bliżej barierek.
mamy takie miniaturowe koloseum za 28 euro. Kolumna. Strasznie dużo ludzi. Co tu jeszcze mamy? Pełno jakichś gazetek, rzeczek. Magnesy oczywiście. Takie. Byliśmy już z Koloseum i idziemy w stronę Forum Romanum. Jest trochę pod górkę w takich kamieniach. Tutaj dookoła mamy kolumny, a z tyłu Koloseum. O, i tutaj zaraz musimy chyba pokazać bilety, żeby wejść. Okej, to ustawiamy się w kolejce. Kolejka, żeby wejść do Forum Romanum, jest bardzo długa. Jestem ciekaw, jak długo zejdzie. Mam nadzieję, że niezbyt długo. A few moments later. Po 30 minutach udało nam się wejść do Forum Romanum. To jest wielki łuk. Niestety nie robiłem żadnego researchu, więc nie powiem wam więcej. Ale słyszałem od przewodników, że jest bardzo, bardzo ważny. Okay. Dobra. Zejdziemy tutaj. Zobaczymy, co ciekawego jest w tym Forum Romanum. Spójrzcie na to, jakie ogromne są te wszystkie ruiny. Naprawdę imponujący widok. Te kolumny są takie wysokie i szerokie. Tutaj mamy jakieś fragmenty porozrzucane. Naprawdę robi wrażenie. Jak widać, cały czas tutaj trwają jakieś renowacje, czy coś w tym stylu. Idziemy teraz tutaj po tej rampie do góry. Zobaczymy, co tam się kryje. Oho. Widzę, że są tu jakieś posągi. Większość z nich jest uszkodzona niestety. O, tutaj można sobie wejść. Zobaczyć, jak to z bliska wygląda. Tutaj były uszkodzone posągi. Udało nam się znaleźć za szybą te lepiej zachowane. O. Szkoda, że nie ma napisane, kto to był. Czasami brakuje tej informacji, moim zdaniem, na co patrzymy. Tutaj są jakieś informacje, ale skończyliśmy chodzić po Forum Romanum i weszliśmy na wzgórze Palaten, gdzie właśnie można zobaczyć całe Forum Romanum z góry. Tam dalej jest Koloseum. Można wejść jeszcze trochę wyżej. Wejdziemy do góry po schodach na tym wzgórzu.
Mamy taki ogród. Są tu drzewa z pomarańczami. Jakieś fontanny, ale nieuruchomione teraz. Linda chce zrobić zdjęcie. Zaraz jej zrobimy zdjęcie. Okay. Tak tu wygląda. To jest dobre miejsce widokowe, żeby zobaczyć całe Forum Romanum z góry. Patrzcie. Zaczęliśmy zwiedzanie już koło Koloseum i Forum Romanum. Idziemy teraz zjeść włoską pizzę. Widzimy się w restauracji. Idziemy teraz na mały spacer. Zobaczyć, jak wygląda okolica mojego hotelu. Okolica to jest Via Capo di Africa. To wygląda. Naprzeciwko też jest jakiś hotel. Teraz pokażę wam wejście do mojego hotelu. Jesteśmy z hotelu i naprzeciwko stoi taki śmieszny samochodzik poczty. Ciekawe. Więc tak pewnie jeżdżą listonosze w Włoszech. Teraz zmierzamy do Panteonu. Mamy jakieś 20 minut spacerkiem, więc przejdziemy się w sumie. Czemu nie? W Koloseum przejechaliśmy się kawałek hulajnogą. Jesteśmy już prawie koło Panteonu. Zostawiliśmy już hulajnogę i postanowiliśmy się przejść, bo warto po prostu przejść i cieszyć się tymi widokami. Przepiękne są te uliczki. What do you think, Sanko? Nice. What else you wanna say about Rome? Well. Dotarliśmy już do Panteonu. Tak się prezentuje. Całkiem ładnie to okolica. Pełno restauracji. Idę zobaczyć, jak tu wygląda cena za bilet. O, cena to 5 euro. Zaraz ustawimy się w kolejkę i będziemy wchodzić. Niestety jest już zamknięte, więc możemy tylko pooglądać z zewnątrz. No naprawdę ogromny budynek. Robi wrażenie. Szkoda, że zamknięte. Mimo że jest pokazane, że do 18, a jest 17, no to trudno. Nie, no i co, i woda leciała? O, tak to wygląda. To jakby W środku. wychodzili jak to były. Nie, dzisiaj pada nie. Byliśmy teraz do słynnej fontanny di Trevi. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Teraz zmierzamy do kolejki. O, jest, nie wiem, 100 albo 200 ludzi w kolejce. Ciężko to policzyć. Myślę, że warto poczekać w kolejce, żeby zrobić sobie lepsze zdjęcia. Idę się ustawić. Czeka na mnie moja żona. Bilet kosztował 2 euro za osobę. No i idziemy czekać w kolejce. Ta fontanna jest naprawdę wielka. Nie wiedziałem, że będzie aż tak duża. Okej. Idziemy. Jesteśmy teraz już zaraz przy fontannie. Się prezentuje. Bardzo ładne butelki. Widzę. Po zobaczeniu Fontanna di Trevi idziemy zobaczyć jeszcze raz Panteon nocą. Podobno dobrze wygląda, jak jest oświetlony.
Następnie skierujemy się na plac Navona. Tam też są jakieś fontanny i dobrze to wygląda. Więc chodźmy. Ogólnie Rzym bardzo ładnie wygląda nocą. Przyjemnie się spaceruje. Wróciliśmy pod Panteon. Po drodze byliśmy w kaplicy świętego Ignacego. Zrobiliśmy tam parę zdjęć. Było tam też opcja zrobienia zdjęcia z takim lustrzem, żeby zobaczyć lepiej freski znajdujące się na suficie, ale trzeba było zapłacić 1 euro monetą. A ja niestety nie wziąłem żadnych monet ze sobą, więc sobie odpuściliśmy. To są wielkie drzwi do Panteonu. Tak to wygląda nocą. Teraz jesteśmy na placu Navona. Wow. Zajebiście, szczerze mówiąc. Piękne oświetlenie. I ta fontanna. What you think? Dzisiejszy dzień zaczynamy na spokojnie. Wyszliśmy dopiero o 12 z hotelu, bo musieliśmy trochę odpocząć. Ostatnie 2 dni były dosyć intensywne, więc dzisiaj na spokojnie, bez żadnych większych atrakcji. Idziemy na spacer do... A jak to się nazywa? Wypadło mi z głowy, ale możecie zobaczyć tutaj przede mną. No. Potem mamy plan przejechać metrem albo autobusem, żeby zobaczyć schody hiszpańskie. Wiadomo, coś zjeść i po prostu zwiedzać całe miasto na powoli. Nasz ostatni dzień w Rzymie. Jesteśmy przy Koloseum, gdzie teraz tutaj na stacji metra. Jedziemy na stację Roma Termini, skąd będziemy jechać do Wenecji pociągiem. Że powinno się udać, bo mamy godzinę do odjazdu. Próbowaliśmy dzisiaj wejść na wzgórze Aventyn i zobaczyć tą słynną dziurkę od klucza, ale kolejka tam była zbyt długa, więc odpuściliśmy. I to tyle. Widzimy się w Wenecji. Dzisiaj jedziemy do Watykanu, użyjemy metra, to jest trochę daleko, więc postanowiliśmy spróbować metra. Tak się prezentuje metro na stacji Koloseum. Za 2 minuty przyjedzie. Mamy jedną przesiadkę na stacji Roma Termini i potem jedziemy do Watykanu. Okej, metro nadjechało, więc wchodzimy. Venezia, Ionio. Colosseo, 22, Ionio. Miejsce. Okej.